Cześć, z tej strony Tomek, witam Was w kolejnym materiale. Dziś przedstawię Wam narzędzie, którym jest Meika Maker Mop Complete. Jest to narzędzie, które wyróżnia się spośród innych dotychczas przez Was pewnie znanych myjek. Przede wszystkim jest to myjka, w której wkład montowany jest na rzep. Nie tak jak tradycyjnie mamy nakładany wkład na myjkę. W tym przypadku zakładamy go na rzep bezpośrednio, co ułatwia późniejszą jego wymianę. Ale rzep, który jest zastosowany w tych myjkach, jest też rzepem uniwersalnym. On pasuje również do wszystkich innych stelaży pozostałych producentów. Wystarczy nałożyć go na stelaż, zapiąć klipsy. Na początku jest to dosyć problematyczne, ale dzięki temu, że te klipsy są w ten sposób zastosowane, w rezultacie później mamy bardzo dobre, mocne połączenie, dzięki czemu też wkład nam się nie przesuwa, co jest bardzo ważne przy myciu. No i dzięki temu możemy używać również swojego ulubionego stelaża, również tutaj z częścią rzepa i wkładami Maker Mop. Wyróżniamy 4 rodzaje wkładów. Jest to Maker Hedgehog, Maker Python, Maker Scotchman i Maker Switch Mop. Pierwszym z wkładów jest Maker Hedgehog. On posiada takie dodatkowe nylonowe włoski na całej powierzchni, co świetnie sprawdza się w trudniejszych zabrudzeniach. Idealnie nadaje się do usuwania jakichś pozostałości po owadach lub jakichś trudniejszych zabrudzeń. Świetnie przyda się do mycia pobudowlanego. Dzięki właśnie tym włoskom będzie lepiej usuwał te zanieczyszczenia, które mamy na przeszkleniach. Ale znowuż nie zaleca się tego wkładu do użytkowania z oknami, które posiadają folię lub są oknami kuloodpornymi. Kolejnym wkładem jest Maker Python. Jest to bardzo gęsty wkład, który wchłania bardzo dużą ilość wody. No jest to taki najbardziej standardowy wkład, jeżeli chodzi o te wkłady Makera. Następnym wkładem jest Maker Scotchman. On posiada te włosie z mikrofibry dużo większe niż na przykład Python, dzięki czemu on trochę mniej tej wody chłonie. Jest trochę bardziej agresywnym wkładem, ale według mnie lepszym wkładem mimo wszystko jest ten Python. No i ostatnim padem jest Switch Mop. To jest taki podwójny wkład do usuwania naprawdę trudnych zabrudzeń. Tutaj ma bardzo gęste włosie zbliżone do Pythona, jeżeli chodzi o właśnie rodzaj tego włosia, ale posiada na środku pad do doczyszczania, przy czym jest to pad bardzo agresywny, więc nie zaleca się używania tego wkładu z oknami, które posiadają właśnie folię lub są oknami kuloodpornymi. Bardzo fajną rzeczą jest to, że ten pad jest wymienny, więc można go ściągnąć, zdemontować i wymienić na nowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli on nam się po prostu zużyje. Ale również świetnie nadaje się do jakiegoś mycia pobudowlanego. Teraz opowiem Wam troszkę o padzikach, które są w zestawie z tą myjką. Mamy 3 rodzaje padów, tych malutkich, które montujemy na bokach. Padzik z brązowej wełny. Jest to najbardziej delikatny padzik, więc można go używać praktycznie z każdym rodzajem przeszkleń. Następny w kolejności jest padzik biały. On już jest dużo bardziej agresywny niż ten z brązowej wełny. No i na końcu mamy pad niebieski. On jest najbardziej agresywny. No i tutaj już bardzo bym uważał, jeżeli chodzi o okna, które będą posiadały jakąś powłokę typu folię lub tym podobne. Przy białym również bym na to zwrócił uwagę. Najbezpieczniejszy będzie mimo wszystko padzik z brązową wełną. Dzięki temu, że ten system montażu na rzep jest właśnie w ten sposób zrealizowany, bardzo łatwo się zmienia wkłady, czyli dopasowujemy sobie, zakładamy ją, dociskamy, no i już mamy gotową myjkę do pracy. Jest to super opcja,
Jeżeli mamy na przykład przejście na inny rodzaj zabrudzeń, które musimy usunąć, wtedy możemy bardzo szybko zdemontować taki wkład i wymienić go na inny dopasowany, czy to na przykład na switch mopa, który musimy usunąć bardzo dużą ilość trudnych zabrudzeń, czy do Pythona, gdzie wtedy używamy go tylko i wyłącznie jako, powiedzmy, standardowej myjki. Dzięki temu, że padziki również są wymienne i są na rzepie, to też umożliwia nam pracę z 2 padzikami. Ta myjka występuje w rozmiarach od 15 do 45 cm. Tu aktualnie w ręce mam 45 cm wersję, ale na przykład mała myjka 15 cm idealnie nadaje się do mycia ram okiennych. Dzięki temu kompaktowemu rozmiarowi można bardzo łatwo doczyszczać sobie ramy przy pomocy tej myjki. I oczywiście w każdym rozmiarze możemy zamontować padziki, co również skutkuje tym, że nasza praca będzie łatwiejsza i szybsza. Kolejną zaletą tych myjek jest pivotująca głowica. Ona jest skrętna, więc możemy sobie ustawiać myjkę tak naprawdę pod jakim kątem chcemy. Poza tym te myjki pasują do kijów każdego z producentów, dzięki czemu możemy używać kija, który najbardziej odpowiada naszym preferencjom, a nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego. Jest to bardzo trwała i zwięzła konstrukcja, przez co ten wkład nie będzie nam się przesuwał. Tutaj jest to naprawdę bardzo stabilne, co daje nam też równomierny docisk do całego mytego elementu. Kolejną też zaletą jest to, że dzięki tej konstrukcji, gdzie mamy wkład owijany na rzepie, jest to, że nie dojeżdżamy do samej krawędzi ramy, co też nie pozostawia nam jakichś tam dodatkowych śladów, no i uniemożliwia nam tak naprawdę uszkodzenia jakiekolwiek, jeżeli chodzi o myte elementy. Jeżeli chodzi o samą technikę mycia myjką, zapraszam Was do obejrzenia naszego innego materiału, w którym przedstawione jest dokładnie, w jaki sposób się to odbywa, w jaki sposób robić to poprawnie. Oczywiście zachęcamy też do subskrybowania naszego kanału, no i komentowania. Dzięki, cześć!